Polski pawilon na Biennale w Gwangju przyjął formę zgromadzenia postartystycznego, które współkuratorujemy razem z Sebastianem. Jest to 3-dniowe wydarzenie publiczne w wspaniałej, historycznej dzielnicy Yangnim. Post-Artistic Assembly, czyli Zgromadzenie Postartystyczne, jest jednym z kilku pawilonów narodowych, które zorganizowane zostały przy Biennale w Gwangju. W odróżnieniu od pozostałych propozycji artystycznych, nasz program nie ma charakteru wystawy. On ma charakter zgromadzenia, spotkania, programu publicznego złożonego z bardzo różnorodnych formatów, które mają charakter raczej krótkotrwały. To jest wystąpienie, które może mieć charakter choreograficzny, które może mieć charakter bardziej dźwiękowy, ale wszystkie one zachęcają też do współuczestnictwa, do robienia rzeczy razem. W trakcie tegorocznego Gwangju Biennale w pawilonie polskim, w postartystycznym pawilonie polskim zaprezentuję performance wokalno-ruchowy pod tytułem Toń. Jest to taka praca, w której obecność ludzka i różnych nieludzkich podmiotów, takich jak rzeka, jak insekty, wiatr, przyroda, ma bardzo duże znaczenie. Jakąś myśl czy wrażliwość, odczucia, jakie chciałabym, żeby zostały po tej pracy, to też taki rodzaj uwrażliwienia na otoczenie przyrodnicze, na to, w jakim miejscu jesteśmy, jaka jest pogoda i jak wpływa woda, wiatr, temperatura powietrza na to, jak się czujemy, jak jesteśmy w przestrzeni. Podczas tegorocznego Biennale zaprezentuję niewydany jeszcze materiał, który powstał w ramach stypendium prezydenta Warszawy. Jest to płyta bazująca na nagraniach terenowych okolic Wisły, warszawskiego odcinka Wisły. Interesuje mnie pogranicze w audiosferze świata naturalnego albo tego, co z niego pozostało i świata ludzkiego, czyli to taka strefa przejściowa, półcienia pomiędzy dźwiękiem cywilizacyjnym albo ludzkim, a tym, który jeszcze pozostał, powiedzmy, w miarę naturalnym. Na Biennale pokażemy naszą metodę spacerów mikroklimatycznych, które pozwalają ciałem doświadczyć przestrzeni oraz zjawisk meteorologicznych. Od lat badamy architekturę, która sprzężona jest siłami natury i na podstawie tych rozpoznań próbujemy proponować rozwiązania na przyszłość. Our aim is to present how universal our work is in a way that we understand that we share one atmosphere, which is our planet atmosphere, and the fact that we're living in this water in a gaseous state will be somehow resonating with the work we do in Poland. So I think that sort of like connecting these two parts of the world will be our final aim. W ramach przygotowań do Gwangju Biennale odwiedzałam często przyjaciół na farmie w pobliżu miejscowości Alkmaar w Holandii i tam zaczęłam z nimi pewien dialog o miejscu sztuki, albo raczej o roli sztuki w takich miejscach, co jako artyści, artystki możemy zaoferować w miejscach, gdzie pracuje się w sposób tak ugruntowany, tak bardzo praktycznie. I jakiego rodzaju wymiany możemy tam spotkać. Współpraca, czy też ten dialog, który podjęłam z przyjaciółmi, Joramem i Saraj,
polegało na tym, że zaproponowałam im swego rodzaju odwrotne zlecenie, czyli zapytałam, co mogę dla nich zrobić, co im się przyda albo co by chcieli, jakiego rodzaju przyrząd czy narzędzie na swojej ziemi. I akurat poprosili o schron, domek dla stada baranów, które mają. I proces projektowania czy też pracy nad tym schronieniem stał się w zasadzie trochę takim, bym powiedziała, polem właśnie do refleksji nad tym, gdzie przebiega ta granica pomiędzy obiektem artystycznym a obiektem praktycznym.